Witajcie, mamy poniedziałek, 2 listopada, godzinę 11 z minutami. Rozpoczynamy nasz walk around, czyli prezentację ciągnika, w tym przypadku ciągnika marki John Deere. Dokładnie jest to model 6140R. Reprezentuje serię 6R. Ursus C300 Ferguson serii 5600, Ursus C360 Penda, Farmer 309, Case IH, Farmer 95A, Ursus C380, Case IH, CX90. Silnik PowerTech spełniający normę emisji spalin Stage 3B. 6 cylindrów i 6,8 litra pojemności. I teraz to, co w ciągniku najważniejsze. Moc znamionowa według normy ECE R24, czyli tej, która bierze pod uwagę osprzęt silnika oraz w tym przypadku wentylator wiskotyczny, to 132 konie mechaniczne. A moc maksymalna w tej samej normie wynosi 147 koni mechanicznych. Inżynierowie John Deere dają nam do dyspozycji system inteligentnego zarządzania mocą IPM, dzięki któremu moc podczas transportu oraz przy pracy z WOM-em pod obciążeniem może sięgnąć nawet 158 koni. Jako ciekawostkę powiem, że liczba 140 zawarta w symbolu na masce to moc znamionowa podawana według normy 9768 EC, która prezentuje nam wartość mocy silnika bez dodatkowego osprzętu. Moment obrotowy bez systemu IPM to 656 Nm, zaś z systemem IPM osiągane jest już 669 Nm momentu obrotowego. Turbina ze zmienną geometrią łopatek, zawór EGR, który wprowadza schłodzone spaliny z powrotem do komory spalania, miarka oleju w silniku, wlew oleju do silnika, zestaw chłodnic z wyciąganymi siatkami, dzięki którym możemy oczyszczać powierzchnię chłodzącą, filtr paliwa, tutaj wentylator schładzający powietrze doładowujące. Jest to wentylator napędzany hydraulicznie. Alternator, kompresor klimatyzacji. Chłodnica cieczy chłodzona jest przez wentylator wiskotyczny, czyli sterowany termicznie, zależnie od temperatury. Końcowa obróbka spalin polega na przejściu przez filtr cząstek stałych oraz katalizator oksydacyjny. Tutaj mamy okienko z dostępem do akumulatora. Pokażmy widzom. Zbiornik na płyn do spryskiwaczy oraz bolec do podłączenia zewnętrznego napięcia. Zbiornik paliwa pomieści 350 litrów oleju napędowego. Jest to jedyny zbiornik, nie mamy tutaj układu SCR, czyli tylko i wyłącznie paliwo. Oś z hydropneumatyczną, stale aktywną, trójpunktową, samopoziomującą amortyzacją TLS. Błotniki skrętne. 3-punktowy układ zawieszenia trzeciej kategorii o udźwigu 7200 kg. Siłowniki o średnicy 85 mm. Układ hydrauliczny z kompensacją ciśnienia oraz regulacją przepływu, elektrozawory SCV, które sterują nam przepływem, WOM o prędkościach 540, 540E oraz 1000, wlew oleju do skrzyni. Oczywiście mamy zaczep transportowy, tylko teraz nie zamontowany, wyjścia hydrauliczne, 3 pary, złącze izobas, 7-pinowe złącze elektryczne, 2-obwodowa pneumatyka oraz 1-obwodowa starego typu. Sterowanie podnośnikiem z zewnątrz, podnoszenie, opuszczanie z prawej, z lewej identycznie. Podnoszenie, opuszczanie. Na obydwu błotnikach znajdziemy również włącznik wałka odbioru mocy. Przed wejściem do kabiny mamy włącznik główny prądu. Skrzynia autokład. Tutaj pozycja postojowa, czyli zastępuje hamulec ręczny. Pozycja neutralna. 5 zakresów od A do E. Zmiana zakresów musi się odbywać przy wcześniejszym ciśnięciu sprzęgła ręcznego, czyli tego przycisku, lub tradycyjnie pedału sprzęgła. Na każdym zakresie dostępne 4 biegi zmieniane bezsprzęgłowo. Zwiększamy, zmniejszamy lub tym przyciskiem zmniejszamy, zwiększamy. Przycisk auto umożliwiający nam zautomatyzowanie przełączanie biegów w danym zakresie, czyli po włączeniu, jadąc na zakresie A, skrzynia automatycznie będzie nam regulować w zależności od obrotów silnika, czy mamy jechać na większym, czy na mniejszym. Gaz ręczny, zwiększamy, zmniejszamy.
Tutaj mamy całe zarządzanie tylnym podnośnikiem. Tutaj suwak do ustawienia wysokości z ustawianym progiem. W tym miejscu pozycja zablokowana na czas transportu. Mamy również amortyzację tylnego podnośnika w tym miejscu. Tutaj przycisk do maksymalnego uniesienia oraz opuszczenia. Uruchamianie sekwencji iTech. Pierwsza sekwencja, druga. Wyświetlacz dotykowy 7-calowy Green Star 3 Command Center. Mamy tutaj możliwość obsługi aplikacji AMS rolnictwa precyzyjnego, czyli można zastosować odbiornik Starfire 3000, który może odbierać jeden z 3 sygnałów GPS. Pierwszy to dokładność 30 cm, czyli prowadzenie dość mało dokładne, lecz jest to sygnał darmowy. Kolejny, następny sygnał to dokładność rzędu 10 cm, a trzeci, RTK, jest w stanie zapewnić dokładność przejazdów do 2-3 cm. Tutaj mamy przyciski skrótu do stron w Command Center. Pierwszy z nich to strona silnika, gdzie mamy parametry silnika. Dalej strona przekładni, strona WOM, strona podnośnika górna granica, strona podnośnika prędkość opuszczania, strona podnośnika regulacja siłowa pozycyjna, strona systemu iTech, strona zaworów hydraulicznych SCV. Załóżmy, że chcemy przenieść się do obsługi WOM-u. Możemy użyć skrótu klawiszowego WOM. Następnie z opcji, nie korzystając z panelu dotykowego, za pomocą tych przycisków wybrać na przykład prędkość wałka, z jakiej chcemy korzystać. Załóżmy 540E, czyli klawisz C. Po funkcjach możemy przenosić się poprzez pokrętło, następnie potwierdzając zielonym klawiszem lub anulując. Trzeci klawisz to przejście do głównego menu. Monitor ten obsługuje również system iTech. Mam tutaj stronę iTech, w którym ustawiamy wszystkie poszczególne elementy sekwencji, które są do wykonania na uwrociu. Na przykład rozłączenie wałka, podniesienie podnośnika, później ponowne opuszczenie. Wszystko to możemy zaprogramować dzięki temu wyświetlaczowi. Mamy możliwość zaprogramowania 2 sekwencji, później dostęp do nich dzięki tym przyciskom 1, 2. Między innymi ciekawymi funkcjami jest tutaj funkcja podglądu wideo z kamery, czyli możemy podłączyć kamerę i obserwować, co na przykład dzieje się za nami. Zapewnia również łączność Bluetooth z dostępem do danych na karcie SIM, rozmowy głośno mówiące, wybieranie numeru z poziomu wyświetlacza, jak najbardziej jest możliwe. Istnieje tutaj również system automatyzacji, ciągnik narzędzie, gdzie za pośrednictwem technologii ISOBUS jest w stanie w pełni zautomatyzować czynności, które wykonujemy z danym sprzętem. Przykładem może być prasa zwijająca, która automatycznie będzie wyzwalać zatrzymanie ciągnika, wiązanie, wyrzucanie i ponowne ruszenie. Jedyne co wtedy pozostaje operatorowi, to nadawać odpowiedni kierunek jazdy. Włączanie wałka polega na przyciśnięciu oraz popchnięciu dźwigni do przodu. Teraz piszczy, ponieważ nie wybraliśmy prędkości obrotowej wałka. Tutaj z przycisków wybieramy na przykład 1000 i mamy wałek załączony. Mamy tutaj 3 klawisze do sterowania hydrauliką zewnętrzną, elektrozaworami SCV, którymi możemy ustawiać ilość przepływu oleju w układzie. Na przykład pierwsza para złącz. Możemy ustawić, w jakim czasie, jaka ilość oleju ma przepływać. Klawisze wyposażone są w potencjometry, dzięki którym delikatne przyciśnięcie powoduje mniejszy wydatek oleju, zaś przyciśnięcie do końca wcześniej nastawiony wydatek. Segment przycisków do zarządzania przednim napędem. Tryb auto polega na tym, że napęd kół przednich wyłączy się automatycznie, gdy prędkość ciągnika przekroczy 23,3 km/h. Drugi przycisk to włączenie napędu na stałe, a trzeci wyłączenie napędu. Panel złącz elektrycznych 12V oraz ostatnie 230V. Mamy tutaj zamontowaną przetwornicę, która daje nam moc 150 W na tym złączu. Pod lewą ręką hamulec awaryjny, nie jest to hamulec ręczny, używamy go tylko w przypadku hamowania awaryjnego. Regulacja kierownicy w 2 płaszczyznach, w ten sposób, sama nam odbija oraz do góry na dół. Na środku mamy przycisk do załączania blokady mechanizmu różnicowego, jest ona w pełni elektrohydrauliczna. Rewers do tyłu, do przodu, w pełni elektrohydrauliczny bez użycia sprzęgła. Obrotomierz, prędkościomierz, wskaźnik paliwa po lewej, wskaźnik temperatury po prawej.
kontrolka ostrzegawcza ciśnienia hamulca, wskaźnik aktualnego ciśnienia powietrza w układzie, wskaźnik aktualnego biegu, kontrolka czyszczenia filtra spalin, kontrolka IPM, kontrolka Field Cruise, czyli tempomatu, kontrolka stop, miga w przypadku wystąpienia poważnej usterki. Żółta kontrolka uwaga, miga w razie wystąpienia usterki. Kontrolka info zapala się, jeśli występuje usterka podzespołu elektrycznego. Kontrolka ITEC, świateł długich, kierunkowskazów przyczepy, kontrolki tylnego WOM, kontrolka rozgrzewania wstępnego, kontrolka blokady mechanizmu różnicowego, napędu kół przednich, położenia postojowego, kontrolka jazdy do tyłu, położenia neutralnego, jazdy do przodu, kontrolka trybu autoprzekładni. Sterowanie ogrzewaniem oraz klimatyzacją, klimatyzacja automatyczna, automatycznie również dobiera kierunek nawiewu, prędkość obrotowa wentylatora, włączanie klimatyzacji i kierunek nawiewu z funkcją auto. Bardzo wygodne siedzenie pasażera, składane w ten sposób, gdzie teraz może służyć nam jako biurko i tak, żeby nie przeszkadzało przy wsiadaniu. Obroty znamionowe 2100. I hałas około 78 dB. Na wolnych obrotach 68-69 dB. Za pomocą przycisku elektrohydraulicznego sprzęgła włączam zakres B, puszczam, rewers do przodu i ruszam. Do tyłu, bezsprzęgłowo całkowicie i do przodu. Zmienię sobie zakres, przyciskam przycisk, wysprzęgliłem traktor, wrzucam zakres C, puszczam i ruszam. W tej chwili nie mam włączonej funkcji auto, ale włączę ją. Pokazało mi się na desce. Zredukował do 1, ponieważ nie dodaję gazu. I teraz dodaję gazu. I automatycznie zwiększył mi bieg na 4, na 4. Ujmuję gazu. Zjechał do 1. Gdy spróbuję ręcznie zwiększyć, wtedy funkcja auto się wyłącza i teraz już pozostaje tylko ręczne zmienianie biegów. Robimy teraz średnicę zawracania. Sprawdzimy zwrotność. No i zobaczymy, co wyszło. Wskazanie miary to 11 metrów. John Deere zastosował pełnoramową konstrukcję sprawiającą, że elementy takie jak silnik czy skrzynia nie są elementami nośnymi ciągnika, dzięki czemu pozbawione są niepotrzebnych naprężeń. Dodatkowo ciągnik staje się stabilniejszy i łatwiejszy do zaadaptowania z ładowaczem czołowym. Egzemplarz, który oglądacie, jest fabrycznie nowy, lecz na tę chwilę, czyli listopad 2015, nie jest już dostępny w sprzedaży. Wspomnę, że produkcja trwała od połowy 2012 roku. Zastąpił go model 6145R, który dysponuje 3 koniami znamionowymi więcej i jest wyposażony w układ selektywnej redukcji katalitycznej SCR. Prezentowany 6140R z gamy 9 modeli serii 6R wraz ze swoimi mniejszym 6130R oraz większym 6150R bratem posiadają tzw. średnią ramę, która zapewnia rozstaw osi 2765 mm. Taki ciekawy czujnik, który jest zamontowany w fotelu. Jeśli teraz odciążę fotel, wysprzęglę i będę to robił przez 3 sekundy, a teraz puszczę, traktor nie ruszy, ponieważ nie wykrył obciążenia na fotelu. Także awaria czujnika w fotelu uniemożliwia dalszą jazdę. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.